Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o systemie NEN. Zacznijmy więc od podstaw. NEN to najprościej mówiąc energia życiowa w postaci aury, którą posiada każdy. Szkopuł tkwi jednak w tym, że niewiele osób potrafi go używać. Punkty na ciele, z których wypływa aura, nazywane są więzłami aury. Sama energia jest niewidoczna dla ludzi nieznających NEN, choć staje się dostrzegalna po otwarciu więzłów w oczach. Zdarzają się jednak osoby szczególnie wrażliwe, które potrafią odczuwać jej obecność, nie mając świadomości, czym ona naprawdę jest. Teoretycznie każdy może się nauczyć NEN, ale dla zwykłych ludzi dostęp do tej wiedzy jest bardzo ograniczony. Pierwszy etap – otwieranie więzów aury. W pierwszym i najważniejszym kroku osoba uczy się kontrolować przepływ energii, otwierając i zamykając swoje więzły aury. Można to osiągnąć na dwa sposoby. Stopniowo dzięki medytacji, albo szybko i ryzykownie przez tak zwaną inicjację. Inicjacja polega na wymuszonym otwarciu więzów cudzą aurą. Metoda ta potrafi znacząco przyspieszyć naukę, zwłaszcza gdy uczeń ma talent, a inicjator przeprowadził ją właściwie. Niesie jednak ze sobą spore ryzyko. Stosuje się ją niezwykle rzadko, ponieważ w przypadku błędnego wykonania lub braku szybkiego opanowania kontroli nad gwałtownie uciekającą aurą grozi poważnym wyczerpaniem, obrażeniami, a nawet trwałym kalectwem. Na arenie niebios inicjacji używa się w najbrutalniejszej formie, na osobach, które docierają na 200 piętro bez znajomości NEN. To często kończy się poważnymi konsekwencjami w postaci kalectwa czy nawet śmierci. Co zresztą trochę widać po postaciach, które można tam spotkać. Bardzo często nie mają jakiejś kończyny lub są sparaliżowane, no i można się domyślić, od czego mogły się nabawić takiego stanu rzeczy. Podstawą całego systemu są 4 główne zasady NEN, czyli Ten, Zetsu, Ren i Hatsu. Bez ich opanowania nie da się wkroczyć na wyższy poziom i korzystać z bardziej zaawansowanych technik. Ten. Osłona. To umiejętność zatrzymywania aury przy ciele, tak aby otaczała je niczym niewidzialna osłona, zamiast swobodnie ulatniać się na zewnątrz. Stanowi pierwszą linię obrony przed atakami NEN, a także zapewnia ograniczoną ochronę przed ciosami fizycznymi. Co więcej, zatrzymując energię w ciele, spowalnia proces starzenia się i pozwala zachować młodzieńczą witalność. Regularna praktyka w formie medytacji sprawia, że ten staje się coraz silniejszy i bardziej stabilny. Jest to pierwszy etap, którego trzeba się nauczyć, gdy więzy aury zostają otwarte. Zetsu – stłumienie. Zetsu całkowicie wstrzymuje przepływ aury. Polega to na zamknięciu wszystkich węzłów, dzięki czemu obecność użytkownika staje się niemal niemożliwa do wyczucia. To idealne rozwiązanie, gdy chce się pozostać w ukryciu. Zetsu może też wspomagać regenerację, ponieważ zatrzymanie aury wewnątrz ciała sprzyja szybszemu odzyskiwaniu sił. Słabym punktem jest jednak to, że całkowite pozbawienie się ochronnej powłoki sprawia, że użytkownik staje się szczególnie narażony na obrażenia wszelkiego rodzaju ataków, więc lepiej nie przyjąć żadnego ciosu w tym stanie. Ren – wzmocnienie. Ren polega na wytwarzaniu i emitowaniu znacznie większej ilości aury niż w przypadku Ten. Dzieje się to z dużo większą siłą i intensywnością. Dzięki temu użytkownik zyskuje zwiększoną siłę fizyczną, wytrzymałość oraz potężny zasób energii, który może wykorzystać do stosowania zaawansowanych technik i własnych unikalnych zdolności, choć kosztem szybszego zużycia aury. Ren można nasycić wrogością, tworząc tak zwaną zabójczą aurę, która potrafi wzbudzić paraliżujący strach, a bez ochrony Ten może nawet zabić. Neutralny Ren jest natomiast niemal niewyczuwalny dla zwykłych ludzi, a dla użytkowników NEN stanowi miarę siły przeciwnika. Ren można doskonalić, wydłużając czas jego utrzymania i zwiększając ilość wytwarzanej aury. Hatsu – uwolnienie. Hatsu to indywidualny sposób wyrażania NEN, technika, która nadaje aurze określoną funkcję i pozwala stworzyć wyjątkową, nadprzyrodzoną zdolność, potocznie zwaną zdolnością NEN. Choć jej właściwości w dużej mierze zależą od naturalnej kategorii NEN użytkownika, nie są nią całkowicie ograniczone. Początkowo Hatsu ujawnia się podczas testu z wodą jako element użycia Ren. Z czasem, osiągając odpowiedni poziom biegłości, adept może wykształcić własną niepowtarzalną zdolność NEN. No i to by było na tyle w tym filmie. Możecie wypatrywać dalszych części, bo na pewno w tym temacie się jeszcze pojawią. Jeśli Ci się podobało, to zachęcam również do zostawienia jakiejś łapki i subika.